Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj pospacerujemy po Strzyżowie. Zwiedzimy rynek tego miasta oraz dowiemy się, w jakim celu przybył do Strzyżowa Hitler. Zapraszam na film. Strzyżów to miasto w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim. Miasto położone jest nad Wisłokiem, na jednym z ważniejszych szlaków komunikacyjnych południowo-wschodniej Polski, łączącym Krosno i Jasło poprzez Frysztak, Wiśniową i Czudec z Rzeszowem. Liczba mieszkańców miasta wynosi niespełna 9 000. Spacer rozpoczynamy na wysokości niepublicznego przedszkola sióstr Serafitek, to ten budynek. Następnie udamy się ulicą Juliusza Słowackiego na zachód, do rynku. Nazwa miejscowości została prawdopodobnie utworzona od imienia założyciela lub właściciela osady Strzeż, Strzyż, stanowiących skrót staropolskich imion Strzeżymir i Strzeżysław. Legendarne dzieje Strzyżowa sięgają IX wieku, kiedy to pogański książę Wiślicki miał tu zbudować strażnicę zwaną Strzeżno, dla obrony wschodnich krańców swych ziem. Pierwsza lokacja miasta miała natomiast miejsce w XIV, a druga w XV wieku. Znaczący rozkwit miasta miał miejsce w okresie XV i XVII wieku, kiedy to Strzyżów miał 2 rynki, 3 kościoły, ratusz, szpital dla bezdomnych, a nawet łaźnie. Były to czasy świetnego rozwoju miasta, rzemiosła, hodowli i kontraktów handlowych z ośrodkami miejskimi w Polsce, na Węgrzech i Słowacji. Tak na marginesie, w tym budynku mieści się m.in. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżowie. Wracając do historii Strzyżowa, to istotne dla rozwoju miasta było wybudowanie pod koniec XVIII wieku drogi bitej na trasie Rzeszów-Strzyżów-Krosno, a 100 lat później wybudowanie linii kolejowej na tej trasie. Niestety miasto nie oszczędzały pożary. Strzyżów trawiło aż 10 pożarów, ostatni miał miejsce w roku 1895. W czasie II wojny światowej w Strzyżowie powstał olbrzymi schron, jedyny podziemny tunel schronowy w Polsce. Przewidziany był na sztabowe pociągi Hitlera, w związku z utworzoną nieopodal jedną z kwater głównych Führera. Co ciekawe, w sierpniu 1941 roku swoim pociągiem Ameryka przybył tutaj sam Hitler. Jego pociąg został ukryty w tutejszym tunelu schronowym, a sam udał się dalej na spotkanie z Mussolinim w pobliskiej Stępinie Cieszynie. We wspomnianej Stępinie znajduje się zaś najdłuższy, naziemny schron kolejowy na świecie, w którym to spotkał się Hitler z Mussolinim. O Stępinie i samym schronie planuję zrobić osobny film, dlatego też zachęcam do obserwowania mojego kanału. Wracając jednak do samego Strzyżowa, podczas okupacji hitlerowskiej, w grudniu 1941 roku Niemcy utworzyli tutaj getto dla żydowskich mieszkańców. Przebywało w nim około 1500 Żydów. Zostali oni wywiezieni do getta w Rzeszowie, a stamtąd do obozu zagłady w Bełżcu. Dochodzimy do samego rynku. Rynek ten zmienił się znacznie po rewitalizacji, tracąc cenną zieleń i zacienienie. W centralnej jego części znajduje się pomnik świętego Michała Archanioła, to jest patrona miasta. Michał Archanioł przedstawiony został jako wojownik w zbroi, stojący na smoku, z mieczem w prawej dłoni i wagą do odmierzania dobrych uczynków w lewej. Pomnik został wzniesiony w 2005 roku, co uwidocznione jest na tablicy umieszczonej na postumencie. Podejdziemy teraz do fontanny na Strzyżowskim rynku. Miejsca odpoczynku mieszkańców i osób odwiedzających to miasto. W południowo-zachodniej części znajduje się zaś kościół rzymskokatolicki pod wezwanie Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i Bożego Ciała. Idąc od strony rynku, pierwsze dotrzemy do samej dzwonnicy, stanowiącej część zespołu, w skład którego wchodzi jeszcze sam kościół i plebania. Dzwonnica, jak i sam kościół, została wzniesiona w XV wieku. Co ciekawe, obok funkcji związanych z kultem, pełniła ważną rolę obronną. Początkowo posiadała w najwyższej kondygnacji drewnianą galerię, przeznaczoną do prowadzenia ostrzału również z broni palnej. Po pożarze i poważnym uszkodzeniu w 1895 roku ostatnia jej kondygnacja została odbudowana w stylu neogotyckim z cegły i nakryta dachem stożkowym wykonanym z blachy.
Sam zaś kościół został wzniesiony z kamienia, w stylu gotyckim, z wnętrzem utrzymanym natomiast w stylu barokowym. Na koniec przyjrzymy się jeszcze pomnikowi niepodległości, to jest kamiennemu pomnikowi w kształcie obelisku oraz kompozycji kwiatowej usytuowanej w północno-wschodniej części rynku, znacząco go ożywiającej. Niezwykłe jest to, że nawet niepozorne miejsca często kryją bardzo ciekawe historie. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.